25 grudnia 2011, Anaheim w Kalifornii. W domu pewnej rodziny dzień rozpoczął się jak zazwyczaj to bywa w Boże Narodzenie. Dzieci radośnie pobiegły do salonu, gdzie pod choinką leżały pięknie zapakowane prezenty. Rodzice siedzieli na kanapie i przyglądali się szczęściu swoich pociech. Atmosfera była wspaniała, bo co może być piękniejszego niż rodzina w świąteczny poranek? Ale jakby się jednak przyjrzeć tej scenie, coś w niej jest nie tak. Dzieci podekscytowane pokazują mamie swoje prezenty, ale ona nie reaguje. Siedzi na kanapie, kompletnie nieobecna. Nie odpowiada na śmiech i piski dzieciaków. Do tego ma okulary słoneczne na nosie. Coś zupełnie nie w stylu mamy. Ale dzieci są tak zajęte prezentami, że nie zauważyły, że na podłodze, ścianach i meblach są czerwone plamy, które zwiastują istny horror, a ich nieobecna mama tak naprawdę jest już od kilku godzin martwa i tylko została upozowana, jak jakiś manekin, żeby nie wzbudzić paniki. Okej, zaczynamy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu, gdzie staram się Wam przybliżyć sylwetki najciekawszych zbrodniarzy. Według mnie oczywiście. Pamiętajcie, żeby podbić i polubić ten film, to naprawdę mi pomoże. Chciałam Was tylko poinformować, że wszystkie informacje, które podam, znalazłam w internecie i stworzyłam z nich ten podcast oraz, że nie chcę nikogo urazić. Dodatkowo ostrzegam, że treści tu zawarte są dość drastyczne, więc zalecam ostrożność. Opowiem Wam bajkę o morderstwie Zazel Preston. W porannych godzinach 25 grudnia 2011 roku załoga karetki otrzymała wezwanie do bloku wielorodzinnego w Anaheim w Kalifornii, gdzie wzywający pomocy powiedział, że młoda kobieta spadła ze schodów i bardzo mocno się potłukła. Zwłaszcza uderzyła się w głowę. Upadek spowodowała nadmierna ilość alkoholu, który kobieta wypiła dzień wcześniej podczas wieczornego wyjścia z przyjaciółmi. Czyli w skrócie nachylała się i spadła. Osobą wzywającą pogotowie był partner ofiary, który znalazł dziewczynę w złym stanie. Kiedy ambulans przyjechał pod podany adres, domyślili się, że to właśnie on na nich czekał przed budynkiem i machał, pokazując, gdzie dokładnie mają przyjść. Niby nic takiego. Scena, jaką znają doskonale. Ktoś ucierpiał, inny ktoś się martwi. Ale tym razem aura bijąca od tego jegomościa była jakaś taka inna, mroczna, niebezpieczna. Podejrzenia potwierdziły się, kiedy sanitariusze weszli do mieszkania. Było dość ciemno i duszno, ale to, co było widać od razu, to krew. Wszędzie. Prawie każda powierzchnia w części mieszkania, w której się znaleźli, splamiona była posoką. To stawiało całe wyzwanie w innym świetle, ponieważ nie było opcji, żeby doszło tylko do upadku ze schodów. To wyglądało jak prawdziwa rzeźnia. Ale nie przyszli oglądać pomieszczeń, tylko ratować kobietę. Dlatego udali się do leżącej na kanapie ofiary. Ale szybko upewnili się, że nie stało się to, co twierdził mężczyzna. Obrażenia, których doznała ofiara, nie powstały w wyniku upadku ze schodów i nie było to tylko wstrząśnienie mózgu. Wymagały one znacznie bardziej zaawansowanej pomocy medycznej. Z tym, że w sumie było to już nieważne, bo kobieta nie była nieprzytomna. Ona nie żyła i to już od kilku godzin. Stężenie pośmiertne było tak zaawansowane, że nie dało się jej ułożyć na noszach. Co tam się do diabła stało? Ofiarą była Zazel Dominique Preston i w chwili swojej tragicznej śmierci miała zaledwie 26 lat. Urodziła się 5 września 1985 roku w Anaheim i tam spędziła całe swoje życie.
Pochodziła z niepełnej rodziny, niestety nie znała swojego ojca, ale jej matka starała się zapewnić jej i czwórce jej rodzeństwa wszystko, co tylko było potrzebne do normalnego i szczęśliwego życia. I w sumie było szczęśliwe. Czuła się kochana i bezpieczna. Spędzała bardzo dużo czasu ze swoją rodziną. Kochała swoją babcię i ciocię, które również bardzo aktywnie uczestniczyły w wychowaniu Zazel i rodzeństwa. Jako dziecko była niesamowicie kreatywna i pożytkowała swoją energię na taniec i na różne projekty artystyczne, które sprawiały jej bardzo dużo radości. I nie było to takie tylko hobby. Była utalentowaną tancerką i rysowniczką. Ale z upływem czasu na pierwszy plan zaczęły wychodzić inne rzeczy. Zwłaszcza w okresie, kiedy Zazel była już nastolatką. Jej zainteresowania zmieniły się, ponieważ jak każda młoda, atrakcyjna dziewczyna, więcej czasu poświęcała znajomym i chłopcom, którzy kręcili się przy niej jak opętani. I niestety opowieść stara jak świat. Zdarzyła się i w tym przypadku. Zazel, mając zaledwie 17 lat, zaszła w ciążę. Historia lubi się powtarzać, ponieważ ojciec jej dziecka nie był obecny w ich życiu. Ale dziewczyna stanęła na wysokości zadania i choć bardzo młoda, robiła wszystko dla swojej córeczki, która przyszła na świat w 2003 roku. Zazel skończyła szkołę średnią i wzięła się za dorosłe życie. Nie oczekiwała, że ktoś ją wyręczy w byciu matką. Owszem, korzystała z pomocy rodziny, ale generalnie radziła sobie świetnie ze wszystkim. Pracowała w sieci fast foodów. Dorabiała sobie również robieniem makijażu dla znajomych, a później miała nawet całkiem sporą klientelę. Ale to, co najbardziej lubiła robić, to modeling. Dziewczyna niezaprzeczalnie była piękna i doskonale o tym wiedziała, a z pewnością siebie było jej do twarzy. Widać to było na zdjęciach i w mowie jej ciała. I to była jedna z tych rzeczy, które były niesamowite w tej dziewczynie. Potrafiła przekuć wszystko w coś dobrego. Mimo nie do końca idealnej sytuacji potrafiła budować dla siebie i swojej córki szczęśliwe życie. Była otaczona kochającą rodziną i przyjaciółmi. Czego chcieć więcej od życia? 5 lat później Zazel zaszła w drugą ciążę i na świat przyszła jej druga córka. Przyznam szczerze, że nie udało mi się znaleźć informacji na temat ojca dzieci Zazel. Jest zbyt dużo sprzecznych informacji i nawet one są raczej lakoniczne. Część źródeł mówiła o tym, że dziewczyna miała chłopaka jeszcze z czasów liceum i to on był ojcem obydwu córeczek. Choć ich związek był raczej taki w kratkę. Ale członkowie rodziny twierdzili, że ojcami byli dwaj różni mężczyźni i żaden z nich nie był na stałe w życiu Zazel i jej dzieci. Jakby nie było, w sumie mało ważne, choć może gdyby udało jej się stworzyć stały związek, nie poznałaby prawdziwego potwora. W tym samym roku, w którym na świat przyszła druga córka Zazel, poznała ona bowiem Williama Wallace'a, 26-letniego pracownika doków. Jego życie było zupełnym przeciwieństwem tego, jakie wiodła Zazel. Ona miała wsparcie i miłość rodziny. On nic z tych rzeczy. Choć nie ma za wiele o jego dorastaniu, wiadomo, że wcześnie był zdany tylko na siebie. Co sprawiło, że stał się takim człowiekiem, jakim się stał? Nie wiemy, ale niestety wkroczył on w życie Zazel i jej córek jak burza i z mocą tornada rozwalił ich spokój. Bardzo szybko, praktycznie natychmiast okazał się brutalem. Damskim bokserem. Po zaledwie miesiącu od ich spotkania wprowadził się do Preston i zawładnął jej życiem. Ale dziewczyna była zakochana i miała na nosie różowe okulary, więc wszystkie znaki ostrzegawcze były dla niej akurat niewidoczne. Nie trzeba było długo czekać, aż Wallace pokazał swoje prawdziwe oblicze. Zaledwie 2 tygodnie po tym, jak zamieszkał z dziewczynami, William pobił Zazel po raz pierwszy, ale nie zaczął powoli. On od razu przeszedł do rzeczy. Jej stan był tak ciężki, że trzeba ją było hospitalizować, a jej własna matka nie poznała jej, kiedy przyszła do szpitala. Była cała opuchnięta. Miała mnóstwo sińców i ran otwartych. Całe płaty włosów miała wyrwane. Istny horror. I zapewne domyślacie się, że to nie był ostatni raz, kiedy doszło do takich scen.
Jakimś cudem dziewczyna nie pogoniła kanali. Kiedy doszła do siebie, wróciła do domu, w którym kiedyś było szczęście i śmiech dzieci, a teraz przepełniony był strachem i niepewnością. Wróciła do domu, w którym mieszkał kat i zgodziła się na to, żeby w nim pozostał. Ciężko jest stwierdzić, co tak naprawdę powodowało wybuchy szału Wallace'a. Prawdopodobnie miał jakieś swoje demony, które pchały go do takiego zła. Jakaś niepewność siebie, zazdrość, ponieważ nieważne, co Zazel zrobiła. I tak prędzej czy później gniew Williama ją dosięgał. Choć nigdy nie podniósł ręki na dziewczynki, przynajmniej nigdy nie zgłoszono incydentu związanego z dziećmi. Jednak katalizatorem zawsze był alkohol, czym was na pewno nie zaskoczę. Do kolejnego bardzo poważnego aktu przemocy doszło w lipcu 2008 roku. Zazel kąpała się, kiedy do łazienki wturlał się pijany William z tym charakterystycznym spojrzeniem zwiastującym kłopoty. Znała je już zbyt dobrze i wiedziała, że musi uciekać jak najszybciej, ponieważ znajdowała się w wielkim niebezpieczeństwie w tym zamkniętym pomieszczeniu. Mimo próby złagodzenia jego wściekłości, widać było, że on przyszedł w poszukiwaniu awantury i nic, co dziewczyna zrobi, nie rozładuje jej już sytuacji. Spróbowała z całych sił oddalić się, licząc, że może zaśnie i minie mu złość. Ale on był szybszy. Złapał ją za włosy i z całych sił uderzył jej głową o ścianę. Zamroczył ją i tym sprawił, że była całkowicie bezbronna. Wtedy zaciągnął ją do sypialni i bił, aż straciła przytomność. Ale to go nie powstrzymało. Bił i kopał bezwładne ciało Zazel, a brak jej reakcji wkurzała go jeszcze bardziej. Sąsiedzi zeznali, że odgrażał się jej, że ją zabije. I straszne jest to, że on wcale nie żartował. Bo fakt, że kontynuował katowanie nieprzytomnej kobiety, pokazał, że był zdolny do wszystkiego i nie miał żadnych granic. Krzyczał i wyzywał ją, a jego krzyki w końcu ocuciły dziewczynę, która była przerażona i zdezorientowana. Podjęła próbę walki, drapała, kopała i wołała o pomoc, ale nikt się nie zjawił. W końcu któryś kopniak dosięgnął celu i Zazel udało się uciec. Wybiegła z mieszkania w poszukiwaniu ratunku. Była naga i pokryta krwią, kiedy wpadła na przypadkowego przechodnia, który wezwał pomocy. Ale zanim policja przyjechała, William Wallace uciekł. Wiedział doskonale, że czekają go poważne kłopoty, dlatego nie miał zamiaru czekać na aresztowanie. Ale nie miał za bardzo gdzie się podziać, więc kiedy wytrzeźwiał, wrócił do domu i został zatrzymany. Nie było co ściemniać i się wypierać. Przyznał się do napaści na partnerkę, jednak jego obawy o kłopoty, w jakie wpadł, były na wyrost. Sędzia bowiem skazał go tylko za wykroczenie. Tak, dobrze słyszycie. Wykroczenie. I skazał go na 19 dni pozbawienia wolności. I tu nie rozumiem, jak działa prawo. Za pierdy możesz trafić na poważną odsiadkę, a za ewidentną próbę zabójstwa i tak ciężkie pobicie dostał tylko 19 dni. Zwłaszcza, że to nie był pierwszy raz. Czyli najprawdopodobniej ta kara nie zmieni jego wzoru postępowania. Tego nie rozumiem. Zazel po tym incydencie załatwiła sądowy zakaz zbliżania się do niej i jej dzieci. Była zdeterminowana, żeby usunąć Wallace'a z ich życia i całkiem dobrze sobie radziła. Statystycznie kobieta potrzebuje około 7 prób uwolnienia się z przemocowego związku, więc w jej przypadku poszło całkiem sprawnie mimo wielu poprzednich awantur. Ale William nie zamierzał odpuścić i po wyjściu z więzienia rozpoczął kampanię mającą na celu odzyskanie Zazel. Ona była twarda i nie dawała się. Przecież ten facet co najmniej 2 razy próbował ją zabić, a nie wiadomo ile razy pomiędzy stłukł ją na kwaśne jabłko. Na każdą jego próbę mówiła stanowczo nie i nawet wezwała kilkukrotnie policję, kiedy pojawił się pod jej blokiem. Ale skoro opowiadam wam tę historię, to oznacza, że jakoś mu się udało do niej dostać. Niestety był zdeterminowany, żeby ją odzyskać i raczej nie sądzę, że robił to z miłości, jak twierdził. Raczej potrzebował kogoś, na kim będzie mógł się wyżywać, a ona była widocznie idealna dla niego.
Wallace był niesamowicie zafiksowany na Zazel. Nie zamierzał odpuścić, więc zmienił taktykę. 3 miesiące po tym, jak wyszedł z więzienia za pobicie jej, trafił ponownie za kratki. Tym razem za jakieś przestępstwa narkotykowe i siedział 2 lata. W tym czasie twierdził, że odnalazł Boga i się nawrócił. Ciągle dzwonił do Zazel. Opowiadał o tym, jak stał się nowonarodzonym chrześcijaninem, jak bardzo żałuje tego, co jej zrobił i błagał ją o wybaczenie. Dziewczyna początkowo sceptyczna, z czasem niestety zaczęła otwierać serce dla niego i po kilku miesiącach zaczęła go odwiedzać. On grał swoją rolę perfekcyjnie, bo Preston przyjęła go z powrotem. A kiedy opuścił więzienie w październiku 2010 roku, wrócił natychmiast do mieszkania Zazel i jej 2 córek. Początek był jak z bajki. Fajerwerki i tęcza. Ale długo nie utrzymywał maski nawróconego i skruszonego. Bicie wróciło do menu dość szybko, ale tym razem rozszerzył swój repertuar, ponieważ zaczął również zdradzać Zazel. I nie bardzo się z tym faktem krył. A kiedy dziewczyna znalazła jakieś dowody, on się wypierał, wmawiając jej, że doszukuje się czegoś, czego nie ma, albo że to kobieta się do niego przystawia, ale on nie skorzystał. Klasyczna manipulacja. I niestety trafił na podatny grunt. Każde jego słowo trafiało do niej i wybrała wiarę w jego, a nie straszną rzeczywistość. Wallace często obarczał winą za swoje grzechy ludzi z ich otoczenia, tym samym sprawiając, że Zazel oddalała się od wszystkich, sądząc, że jej bliscy chcą zniszczyć jej związek. W ten sposób William coraz bardziej izolował partnerkę od realnego świata, gdzie ktoś mógł w końcu zdjąć klapki z jej oczu i sprawić, że znowu go pogoni. Coraz głębiej zapuszczał swoją truciznę, którą ona piła łapczywie. Często stawała się tą typową dziewczyną, która odnajdywała rywalki w social mediach i robiła im publiczne awantury o próbę odbicia jej faceta. Jakby Wallace był jakimś skarbem. Masakra. Ale dla niego było to coś, czego właśnie chciał. Uzależniał Zazel coraz bardziej od siebie i czuł się z tym wspaniale. Plus, izolując ją, miał pełną władzę nad jej życiem, bez obawy, że ktoś będzie wtrącał się w jego sprawy. Spirala przemocy kręciła się jak karuzela. Przez kolejny rok William trafiał do więzienia i wychodził w związku z różnymi przestępstwami, dając chwilę wytchnienia Zel i jej córkom. Ale wracał jak bumerang, a ona za każdym razem przyjmowała go z otwartymi ramionami. W tym czasie zakaz zbliżania się, o który wystąpiła przed 3 laty, nadal był w mocy, więc każda interwencja policji w domu Preston powinna skończyć się aresztowaniem Wallace'a. Ale nigdy tak się nie stało. Niestety uprzedzenia i stereotypy odegrały tu wielką rolę, ponieważ policja wyszła z założenia, że skoro go ciągle wpuszcza do domu, to ma za swoje. Jest to stwierdzenie, które znalazłam w jednym z tekstów źródłowych, ale myślę, że nie jedna osoba słuchająca ten odcinek już tak zdążyła pomyśleć, prawda? Dajcie znać w komentarzu, czy się zgadzacie z tym stwierdzeniem policji. Zazel z czasem odwołała zakaz, choć nie wiadomo, czy zrobiła to sama, czy pod wpływem Williama. Raczej myślę, że to drugie, bo w tym czasie ona nie robiła zupełnie nic z własnej woli i choć myślała, że jest inaczej, była tak głęboko pod wpływem Williama, że w sumie to była już jego marionetką. No dobra, ale muszę być rzetelna i sprawiedliwa w swoim podcaście. Dlatego muszę powiedzieć, że nie do końca Zazel była bezmózgą wydmuszką na łasce potwora. Wielokrotnie podejmowała próby ucieczki. Kilka razy uciekła z dziećmi, schroniła się u rodziny czy nielicznych przyjaciół, którzy jeszcze przy niej pozostali. Nie można jej odmówić próby przerwania tego toksycznego cyklu. Ale nikt tak nie potrafi przepraszać jak bestia i narcyz. A dokładnie tak można określić Williama Wallace'a. A kiedy, przepraszam, nie wystarczyło, najzwyczajniej w świecie groził, że zabije ją i jej dzieci. To działało za każdym razem. I nie ma co ukrywać, że miała czego się bać. Nieraz pokazywał jej, do czego jest zdolny i na dodatek obracał się wśród naprawdę złych ludzi.
to potęgowało jej strach. Tak więc Zazel tkwiła w więzieniu strachu, przemocy i miłości, z którego nie potrafiła się wydostać. Dni pełne były przemocy, a później bombardowania miłością, ale w 2001 roku Zazel przypieczętowała swój los, ponieważ okazało się, że zaszła w ciążę z Williamem. I to sprawiło, że poczuła się bezpieczna. Była przekonana, że teraz on jej nie tknie. Przecież nosiła jego dziecko. Nie mogła być dalej od prawdy. Rzeczywistość okazała się straszniejsza niż można się było tego spodziewać. Wallace stał się jeszcze gorszy, jeszcze brutalniejszy. Katował ją znacznie częściej niż wcześniej. Na porządku dziennym były awantury i szarpaniny. Kilkukrotnie z zakrwawioną twarzą wybiegła z mieszkania, by szukać pomocy. Kilka razy chowała się w osiedlowym sklepie. Raz wylądowała w szpitalu, ponieważ uderzył ją w bok głowy tak mocno, że uszkodził jej bębenek. I choć przeżywała horror, w sieci roiło się od ich wspólnych zdjęć, gdzie byli uśmiechnięci, a William obejmował zaokrąglony brzuch Zazel w geście miłości i ochrony. Co za iluzja, jak całe social media. Jeden z incydentów był tak niebezpieczny, że wyzwała swoją matkę na pomoc, a kiedy przybyła z odsieczą, znalazła swoją córkę leżącą w pozycji embrionalnej na chodniku przed blokiem, całą posiniaczoną i zakrwawioną. Nawet jej brzuch był pokryty sińcami. To był idealny dowód, że jeśli człowiek nie ma żadnych opiekuńczych uczuć względem swojego nienarodzonego dziecka, to dla niego nie ma już nadziei. Po tej napaści Zazel po raz kolejny doszła do wniosku, że musi uciekać. Musi chronić siebie i swoje dzieci. Nie takiego życia oczekiwała, nie o takim marzyła. Nie wiedziała, jak z kreatywnej i pewnej siebie dziewczyny stała się przerażonym i bezradnym wrakiem człowieka. Wiedziała, żeby się uniezależnić i uwolnić, musi mieć pracę i własne pieniądze. W tej chwili była całkowicie odcięta od wszystkiego, co dawało Wallace'owi władzę nad jej życiem. Postanowiła, że pójdzie do szkoły i zdobędzie wykształcenie. Chciała dojść do niezależności, ale powoli, tak żeby nie wzbudzić podejrzeń i oporu Williama. Dlatego, kiedy ona powiedziała o swoim planie, on o dziwo nie protestował. Powiedział nawet, że w czasie, kiedy ona będzie w szkole, on zajmie się jej dwoma córkami, które w tej chwili miały 8 i 3 lata. I tak we wrześniu 2011 roku Zazel rozpoczęła zajęcia na miejscowej uczelni, aby zostać doradcą do spraw przemocy domowej. Na własnej skórze przekonała się, jak bardzo kobiety takie jak ona potrzebują pomocy z zewnątrz i postanowiła, że kimś takim zostanie. A przy okazji może pomoże sobie samej. Ale otwartość Williama była krótkotrwała i nieszczera. Nie był godnym zaufania opiekunem. Choć nie ma informacji, że był agresywny w stosunku do dziewczynek, często wychodził z domu zostawiając je same, co było nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Dodatkowo nie mógł przeżyć tego, że ona w czasie, kiedy była na zajęciach, była poza jego kontrolą. Ciągle do niej wydzwaniał. Pisał mnóstwo wiadomości, w których wypytywał, z kim i gdzie jest. Groził jej, że jak tylko go z kimś zdradzi, czy chociażby będzie z kimś się przyjaźnić, to on ją zabije. Dziewczyna desperacko próbowała radzić sobie ze wszystkim, tak żeby jej nowi znajomi nie poznali prawdy o jej życiu. Zastanawiała się, jak złagodzić jego zazdrość i wściekłość, i wybrała najgorsze z możliwych rozwiązań. Ta zaszczuta kobieta zrobiła to, co było najmniej rozsądną rzeczą na świecie. I to jest tak bardzo tragiczne, że nie widziała innego wyjścia z tej sytuacji, ponieważ 7 listopada powiedziała tak i została żoną Williama. Tłumaczyła sobie, że teraz, po tym ostatnim akcie oddania, on jej uwierzy, że ona go kocha i może jej zaufać. Ale on niczego nie zmienił. Dał Wallace'owi tylko większe poczucie własności nad Zazel. To, co miało być szczęśliwym dniem, a później nocą, bardzo szybko przerodziło się w horror.
William wypił za dużo i bez powodu zaczął atak na swoją nową żonę, bijąc ją tak okrutnie, że jeszcze tej samej nocy trafiła do szpitala z powodu przedwczesnego porodu. Miesiąc przed terminem Zazel urodziła małego chłopca. Mimo dramatycznych okoliczności dziecko było zdrowe. I nawet wtedy Zazel w poście na Facebooku pisała o szczęściu i o nadziei na wspaniałą przyszłość, jaka czeka jej syna. To pokazywało, że mimo wszystko, co ją otaczało, ona nadal wierzyła, że jakaś przyszłość będzie i że rzeczywiście będzie wspaniała. Po porodzie spokój nie trwał długo. 24 listopada podczas kolacji z okazji jej święta dziękczynienia doszło do kolejnej wielkiej awantury, a powód był tak głupi, że aż ciężko w to uwierzyć. Kiedy wszyscy siedzieli przy stole, Zazel poprosiła swojego szwagra, żeby ten pomógł jej zrobić coś na telefonie. I to wkurzyło Williama. Nie spodobało mu się, że siedzieli zbyt blisko siebie. Wyobrażacie sobie? Paranoja tego typa była epicka. Żeby coś takiego sprawiło, że pałał rządzą mordu. Wszyscy zebrani widzieli, że wściekłość z niego kipi, a Zazel bała się wrócić do domu. Oczywiście dostała za swoje po powrocie. Kiedy przyszedł grudzień 2011 roku, Preston była już wrakiem człowieka. Miała złamanego ducha i zbrukane ciało. Nie przypominała w niczym pięknej i energicznej kobiety sprzed kilku lat. Nie umiała znaleźć energii do życia. Była zrezygnowana i bezsilna. Nikt nie był w stanie jej pomóc, tak przynajmniej myślała. Wiedziała, że jeśli nie ucieknie, długo już nie pożyje. Jej czas się kończył i doskonale o tym wiedziała. 9 grudnia trafiła po raz kolejny do szpitala z olbrzymią raną głowy, która wymagała szycia. A personel medyczny doskonale rozpoznawał już Zazel Preston. Nie trzeba było nawet pytać o jej nazwisko. To dobitnie pokazywało, jak często była hospitalizowana przez Wallace'a. Ale pracownicy szpitala nie pozostawali głusi na jej mękę. Wielokrotnie próbowano jej pomóc. Wzywano policję, czy namawiano ją na specjalistyczne interwencje, ale ona była tak przerażona, że błagała, żeby nic nie robili. Była w potrzasku. Była więźniem własnego strachu do takiego stopnia, że bała się wzywać pomocy i że tylko pogorszy swoją sytuację. Tak bardzo nie wierzyła, że może wyrwać się z tego cyklu przemocy. Kilka dni po wyjściu ze szpitala wydarzyła się sytuacja, która jak w soczewce pokazuje, w jakim stanie była ta kobieta. Mianowicie William wysłał żonę do sklepu spożywczego po kilka rzeczy. Ale w sklepie okazało się, że nie dał jej wystarczającej ilości pieniędzy na całe zakupy. Zazel wiedziała, że jeśli wróci do domu bez wszystkich rzeczy, nic nie będzie wystarczającym wytłumaczeniem i dostanie znowu lanie. Dlatego wolała stanąć przed sklepem i żebrać o drobniaki, żeby dokończyć zakupy, niż wrócić do domu i narazić się na karę. I to robiła przed osiedlowym sklepem, gdzie większość ludzi ją znała. Narażała się na upokorzenie w zamian za szansę na przetrwanie kolejnego dnia. Niestety jej plan nie powiódł się. Owszem, wyżebrała kasę i dokończyła zakupy, ale po powrocie mąż czekał już wściekły, bo zajęło jej to za dużo czasu. Czyli tak naprawdę nie miało znaczenia, co by zrobiła. Nie mogła wygrać. Atak był niesamowicie brutalny, ale w trakcie udało jej się dorwać do telefonu i zadzwonić do mamy z błaganiem o to, żeby ta ją uratowała. Ale matka była za daleko. Nie była w stanie przyjechać. Dlatego matka zadzwoniła do babci Zazel, która mieszkała kilka przecznic dalej. A kiedy kobieta przybyła na miejsce, widok, jaki zastała, przyprawił ją prawie o zawał serca. Zazel stała z trójką swoich dzieci na dworze przed budynkiem w ulewnym deszczu, cała zalana krwią. Przed nią stał młody chłopak, syn jednego z sąsiadów, próbując ochronić ją własnym ciałem przed nacierającym Williamem. Babcia zabrała Zazel i jej dzieci do auta i odjechała z piskiem opon. Pojechała do lokalnego centrum handlowego, aby chwilę tam odsapnąć. Babcia liczyła, że miejsce publiczne zapewni im bezpieczeństwo, ale bardzo się myliła, ponieważ William wskoczył do swojego auta i pojechał za nimi.
Tam je dopadł i groźbą zmusił Zazel, żeby wysiadła i wróciła do jego auta i pojechała z nim do domu. Na miejscu kolejny szok, bo zamiast kontynuować atak, nagle zmienił taktykę i zaczął ją przepraszać i manipulować, żeby mu wybaczyła. I oczywiście to zrobiła, ale nie dlatego, że mu wierzyła jeszcze w cokolwiek. Ona nie miała w sumie innego wyjścia. To była tylko iluzja, że ma możliwość wyboru. Po co by się stało, gdyby powiedziała, że mu nie wybaczy i że chce rozwodu? Przecież by sobie nie poszedł. Pewnie by ją zabił od razu. Więc aby przetrwać choć kolejny dzień, powiedziała, że wybacza. 17 grudnia Zazel wybrała się na zakupy świąteczne z babcią. Odkładała cały rok pieniądze, aby zrobić dzieciakom najwspanialsze święta ich życia, dlatego nie żałowała na nic. Dzień był generalnie bardzo udany, bo od rana nie miała do czynienia ze swoim mężem, a towarzystwo babci dało jej ukojenie. Ale długo nie dane jej było cieszyć się tym dniem, bo William przypomniał sobie o żonie i zaczął bombardować jej telefon wiadomościami i połączeniami. Jego paranoja była nie z tej ziemi i babcia to widziała, ale nie wiedziała, jak pomóc wnuczce. Zazel nie wytrzymała i wybuchła w końcu płaczem. Skrywana rozpacz wylała się z niej jak powódź błyskawiczna. Powiedziała babci, że boi się o swoje życie, ale poczyniła długoterminowy plan, jak opuścić męża tak, żeby już nigdy nie musiała do niego wracać. Dlatego chciała skończyć kurs i znaleźć pracę, która daje jej niezależność i bezpieczeństwo. Ale i ona, i jej babcia bały się, że czas, o którym mówiła, kończy się, bo z każdym dniem była bliżej tego, że William ją zabije, niż że uda jej się uciec. Niestety wszystkie najczarniejsze scenariusze spełniły się niecały tydzień później. Wszystko rozpoczęło się 24 grudnia o 9 wieczorem. Zazel i William wybrali się do domu sąsiadów na małe przedświąteczne świętowanie, a tam wszystko szło naprawdę dobrze. Mieli dobre nastroje, rozmawiali, śmiali się. Gdyby nikt nie wiedział, jak wygląda ich małżeństwo, każdy pomyślałby, że mają przed sobą szczęśliwą, zakochaną parę, której można tylko pozazdrościć. Ale sąsiedzi doskonale wiedzieli, z czym mają do czynienia, choć odczuli ulgę, że wszystko szło gładko. Ale nic nie może przecież wiecznie trwać. Między małżonkami doszło do kłótni. Może nie kłótni, nawet awantury. A powodem był fakt, że zostawili dzieci same w domu. A przypominam, że miały kolejno 8 lat, 3 lata i 7 tygodni. Oficjalnie nie wiemy, kto miał problem z tym, że dzieci są same, ale jakoś tak wydaje mi się, że to Zazel chciała wracać. Kłótnia stała się na tyle gorąca, że gospodarze poprosili ich o opuszczenie przyjęcia. Dlatego wściekły William i przerażona Zazel poszli do domu około 12 w nocy. Jak tylko drzwi do mieszkania zamknęły się za nimi, kłótnia wybuchła z mocą eksplozji atomowej. Była tak gwałtowna i głośna, że najstarsza córka Zazel obudziła się i weszła do salonu dokładnie w momencie, kiedy padły pierwsze ciosy. Nie była świadkiem potwornej sceny. Jej matka była katowana bez żadnych zahamowań. Uderzał ją pięścią, kopał, rzucał nią o ścianę i dusił. Istna rzeźnia, a na wszystko patrzyło przerażone dziecko, które próbowało powstrzymać ten atak. Ale co ona mogła zrobić? A gdzie byli sąsiedzi w tym wszystkim? Oczywiście później przyznano, że awantura była tak głośna, że wszyscy się pobudzili i słyszeli, co się tam dzieje, ale choć zabrzmi to strasznie, oni się już do tego przyzwyczaili. Takie rzeczy były na porządku dziennym już od dawna w mieszkaniu Zazel i niejednokrotnie wzywano policję. Ale ona zawsze zaprzeczała, że Wallace jej coś zrobił. Policja odjeżdżała z kwitkiem. Najzwyczajniej w świecie nie wezwano policji, bo stwierdzono, po co? Każdy chciał mieć spokój i święta, więc udano, że nic się nie dzieje. Awantura trwała już dobrą godzinę, kiedy Zazel udało się uwolnić i uciec z mieszkania. Wiemy to, ponieważ jeden z sąsiadów widział ją, jak biegła po schodach i zaczęła uciekać chodnikiem.
Ale za chwilę, w kilku krokach William ją dopadł. Zwalił ją z nóg i wziął na ręce. Potem poszedł z powrotem do mieszkania i zatrzasnął za sobą drzwi. Ten świadek również nie wezwał pomocy. Myślę, że warto zauważyć, że ludzie w sytuacjach podobnych do tej często nie chcą się angażować i wezwać policję. Z różnych powodów. Nie chcą nadużywać interwencji bądź boją się, że źle interpretują sytuację i mogą zrobić komuś więcej kłopotu niż pomóc. Ale myślę, że zawsze warto wezwać pomoc w sytuacji, kiedy coś wygląda na zagrożenie życia lub zdrowia. Gdyby tym razem doszło również do interwencji, choć może nie do aresztowania, wszystko skończyłoby się inaczej. Kiedy wrócili do mieszkania, atak się nie zakończył. Zazwyczaj po takich przerwach Wallace dochodził trochę do siebie i przestawał bić żonę, ale nie tym razem. Osaczył ją w kącie salonu i bił nadal. W pewnym momencie rzucił nią przez pokój tak, że wylądowała na szklanym stoliku kawowym, tłukąc go w drobny mak. Szkło wbiło się w jej skórę, kalecząc ją dalej. A ten sadysta nie tylko katował Zazel, ale postanowił głębiej straumatyzować jej córka, która nadal stała przerażona i patrzyła na to wszystko przez łzy. Kazał dziewczynce podejść do matki i wyciągać z niej kawałki szkła, które utkwiły w jej ciele, a później pozbierać wszystkie odłamki i powycierać krew. Jedyne co chciał, to pozbyć się bałaganu, bez znaczenia kto to zrobi, bo na pewno nie on. Zazel była zbyt słaba, żeby to zrobić, a to było zazwyczaj jej zadanie. Po laniu miała jeszcze posprzątać, więc uznał, że druga osoba obecna zajmie się tym. Kiedy dziewczynka skończyła, on zaciągnął jej matkę i ją do łazienki, gdzie kazał dziewczynce napuścić wody do wanny, a on wrzucił bezwładne ciało żony do środka. Chciał zmyć krew i pozbyć się śladów. Zazel była praktycznie nieprzytomna. Straciła mnóstwo krwi, a ponadgodzinny atak był tak brutalny, że najzwyczajniej w świecie trzymała się na włosku. William myślał, że jak wsadzi ją do wody, to nie tylko pozbędzie się śladów krwi, ale także ją odsuci. Ale nic nie pomogło. Kobieta nie reagowała. Postanowił, że wyjmie ją z wanny i wstawi pod zimny prysznic, ale kiedy ją unosił, wyśliznęła mu się z rąk i uderzyła głową o muszlę klozetową. Po tym zaczęła wydawać z siebie rzężenie, a następnie ucichła na zawsze. Wszystko to działo się na oczach ośmiolatki. Kiedy Zazel nie reagowała już na nic, William zaciągnął jej ciało do sypialni i rzucił ją na łóżko, a dziewczynce kazał wrócić do swojego pokoju. Następnie położył się spać, dokładnie obok ciała Zazel. Było około 2 w nocy. Zamordowanie jej trwało prawie dokładnie 2 godziny. Ale kiedy myślimy, że gorzej być nie może, William mówi: potrzymaj mi piwo. Niedługo po tym, jak położył się obok ciała żony, ich 7-tygodniowy syn obudził się, głodny i płakał. Więc William wstał, podszedł do jego łóżeczka, wziął go i położył na martwym ciele matki tak, żeby mógł zjeść. Rozumiecie? Nakarmił syna mlekiem, które jeszcze było w martwych piersiach jego matki. Wracamy więc do początku naszej opowieści. Poranek bożonarodzeniowy jest w Stanach Zjednoczonych świętowany bardziej niż u nas. Około 8:30 rano dziewczynki obudziły się i w podskokach pobiegły pod choinkę, żeby zobaczyć, co przyniósł im Mikołaj. I natychmiast pewnie zastanawiacie się, jak to możliwe, że starsza z dziewczynek po tym, co zobaczyłam, mogła mieć radosny nastrój. Ja w sumie też się zastanawiam, ale to był właśnie cały horror tej sytuacji. W tym domu było tyle przemocy, że dla tych małych dzieci było to czymś normalnym. One żyły w tym świecie, odkąd pamiętały, i kolejny atak na matkę nie robił na nich już wrażenia, albo przynajmniej nie pokazywały tego po sobie. One tylko chciały otworzyć prezenty. A mama, choć zawsze ekstremalnie poturbowana, zawsze wstawała następnego dnia, po prostu była. Tylko że tym razem, mimo że siedziała na kanapie, nie reagowała. Nie odpowiadała na wołania i śmiechy dziewczynek. To była chyba jedna z najgorszych rzeczy, jakie słyszałam, a już trochę słyszałam.
Jak wspomniałam na początku, Wallace zabrał martwe ciało Zazel do salonu, założył jej okulary słoneczne i udawał, że razem oglądają, jak dziewczynki odpakowują prezenty. Niestety ten potwór posunął się jeszcze dalej, ponieważ kiedy dziewczynki zaczęły zauważać, że coś jest nie tak, że mama się nie uśmiecha, nie reaguje, on powiedział, że mamusia zniszczyła święta, bo się upiła. Ale starsza z nich wiedziała, że to nieprawda. Przecież była świadkiem wszystkiego w nocy. Podeszła więc do Zazel i próbowała zwrócić jej uwagę. Wołała mamusiu i nic. Kiedy dotknęła jej rękę, była zimna i sztywna. Dziecko nadal nie rozumiało, ale wiedziało, że to nie jest normalne. W tym momencie William zaczął panikować. Prawdopodobnie będąc nadal pod wpływem alkoholu w nocy nie brał pod uwagę, że Zazel umarła. Zawsze mimo ostrych cięgów dochodziła do siebie. Nawet po tym, jak leżała przez jakiś czas nieprzytomna. Ale teraz było jasne, że już nie wróci do zdrowia. Była zimna i sztywna. Po prostu martwa. Musiał jakoś ratować dupę, więc postanowił działać. W pierwszej kolejności zadzwonił do matki Zazel i powiedział jej, że jej córka upiła się poprzedniego wieczoru i spadła ze schodów. Uderzyła się przy tym mocno w głowę, ale na prośbę, żeby wezwał pomoc, on odmówił. Stwierdził, że ma lepsze rzeczy do roboty i jeśli ona chce, to niech przyjdzie i się zajmie Zazel. Nie wiem, co nim kierowało, ale przez najbliższe 30 minut obdzwonił większość rodziny Zazel i powiedział im dokładnie to samo i nadal odmawiał wezwania pomocy. Tylko, że chyba docierało do niego, co zrobił, bo w jego głosie słychać było coraz większą panikę. Około godziny 9:40 w końcu wezwał karetkę i powiedział dokładnie to samo, co wcześniej członkom rodziny Zazel, że spadła ze schodów i uderzyła się w głowę. Dyspozytor twierdził, że był dość spokojny. Nie jak mąż, który boi się o życie swojej żony, ale to mogło wynikać z faktu, że może nie jest z nią tak źle. Ale kiedy sanitariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że mieszkanie wygląda jak po jakiejś scenie ze slashera. Krew była wszędzie. Na ścianach, meblach, podłodze, szybach, schodach. Jak w ubojni. Całe mieszkanie było świadkiem cierpienia tej kobiety. Krew była nawet na zabawkach w pokoju jej dzieci. Dodatkowo, mimo krwawej łaźni, kobieta siedząca sztywno na kanapie nie miała na sobie ani kropli krwi, co było dość dziwnym widokiem, jak na ten moment. Choć przecież było to w sumie możliwe, że zanim wezwali karetkę, kobieta czuła się na tyle dobrze, że zdążyła się umyć i przebrać, jeśli doznała uszkodzeń czy ran, które krwawiły. Ale wystarczyło podejść bliżej, żeby doświadczeni sanitariusze wiedzieli, że kobieta nie żyje i to od dawna. To było miejsce zbrodni i należało wezwać policję, co uczyniono natychmiast. Kiedy przyjechali na miejsce, aresztowali Wallace'a pod zarzutem zamordowania Zazel Preston. Zabrano jej ciało do kostnicy i przeprowadzono autopsję. Sporządzono listę obrażeń, jakich doznała i była tak długa, że odczytanie jej w sądzie zajęło aż 20 minut. Ta kobieta miała połamane prawie wszystkie kości. Część zdążyła się już zrosnąć, ale to świadczyło o tym, jak długo cierpiała. Obrażenia, jakich doznała ostatniej nocy swojego życia, były nie do przeżycia. Koroner stwierdził, że w sumie nawet gdyby trafiła do szpitala, to i tak raczej by nie przeżyła, a ostateczną przyczyną śmierci był krwotok krwi do mózgu. Okazało się, że Zazel nie umarła od razu, ale konała przez wiele godzin, leżąc w łóżku razem ze swoim oprawcą. Stan, w jakim było ciało kobiety, świadczyło o tym, jakim potworem był William Wallace i nie trzeba było więcej dowodów. Jednak same pojawiały się jak grzyby po deszczu. Wspomniałam już, w jakim stanie było mieszkanie ofiary. Specjaliści potwierdzili, że cała krew znaleziona na miejscu zbrodni należała do Zazel i tylko do niej. Rodzina i znajomi również potwierdzili brutalność Williama w stosunku do żony. Nigdy nie krył się ze swoim zachowaniem, co również ułatwiło sprawę. Jednak mimo jak wydawałoby się prostej sprawy, do procesu doszło prawie dekadę później. William Wallace w więzieniu spędził ponad 9 lat, zanim odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie zabójstwa Zazel Preston.
Spowodowało to wiele czynników, ale najważniejszym z nich wszystkich, przynajmniej oficjalnie, był fakt, że główny w sumie i jedyny świadek tego morderstwa w chwili, gdy do niego doszło, miał zaledwie 8 lat. Mówię oczywiście o córce Zazel, która była tak straumatyzowana wydarzeniami tej nocy, ale również wszystkim, co działo się przez kilka lat, zanim doszło do ostatecznego aktu tej tragedii, że nie była w stanie opisać wszystkiego, czego doświadczyła. Jej wersje zmieniały się i ciężko było oprzeć całą sprawę o jej zeznania. Pamiętajmy, że Wallace w kółko jak mantrę powtarzał, że zabije jej matkę, jeśli pójdzie na policję i powie, co się dzieje w ich domu. Oczywiste, że małe dziecko, słysząc to, było przekonane, że ten potwór ją też zabije, jeśli opowie o wszystkim. Do jej świadomości nie dochodził fakt, że on jest zamknięty. Ona nadal wierzyła, że jak tylko coś powie, on pojawi się jak duch i zrobi jej dokładnie to samo, co jej mamusi. Dziewczynka potrzebowała lat terapii i pomocy specjalistów, żeby dojść do siebie i być w stanie rozmawiać o najgorszej nocy swojego życia. Po pełnych cierpienia latach, w marcu 2021 roku sprawa trafiła w końcu przed sąd. Mimo upływu lat William Wallace nadal utrzymywał wersję, że Zazel upiła się i spadła ze schodów, kompletnie nie wykazując oznak, że lata odsiadki czegoś go nauczyły, że umie stawić czoła złu, jakie wyrządził. On nadal się wszystkiego wypierał. Miał gotową wymówkę na wszystko, każde obrażenie był w stanie wyjaśnić, kłamał jak z nut. Ale chyba nie spodziewał się, że na miejscu dla świadków zobaczy 17-letnią już dziewczynkę, która w najdrobniejszych szczegółach opisała, co stało się tamtej strasznej nocy z 24 na 25 grudnia 2011 roku. Choć przerażona, stawiła czoła największemu strachowi i zaczęła mówić, a kiedy buzia jej się otworzyła, potok cierpienia wylał się z niej nieprzerwanie, aż wszystko z siebie wyrzuciła. Opowiedziała, jak jej ojczym brutalnie zaatakował matkę i bił ją, a kiedy ta uciekła, on nie przestawał i bił dalej. Dopadł ją w każdym możliwym miejscu w mieszkaniu. Bił ją nawet w pokoju dzieci nad śpiącą trzyletnią siostrą świadka. Opisała chwilę, w której rzucił jej mamą o szklany stolik oraz jak bardzo krwawiła. Musiała przeżyć jeszcze raz moment, kiedy próbowała pomóc mamie i wyciągała szkło z jej ran, a później sceny w łazience. Jej zeznania były ciężkie nie tylko dla niej, ale również dla tych, którzy ich słuchali. Ale specjaliści stwierdzili, że w 100% można je potwierdzić śladami, jakie znaleziono na miejscu zbrodni. Dzięki temu wielkiemu wysiłkowi oraz pracy detektywów i specjalistów 27 kwietnia 2021 roku William Wallace został uznany za winnego zamordowania Zazel Preston i skazany na 15 lat do dożywocia. Niestety istnieje możliwość, że zostanie on zwolniony już w 2027 roku, ale myślę, że to mało prawdopodobne. Tragedia tej kobiety jest tym większa, że zdawała sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim była i robiła wszystko, żeby się z niego wyrwać, a dodatkowo pragnęła pomagać w przyszłości innym kobietom, które tkwiły w podobnym piekle. Jednak dla niej przyszłości nie było. W tym miejscu zakończę tę opowieść. Dziękuję bardzo, że zechcieliście wysłuchać tej historii. Mam nadzieję, że zaciekawiłam Was choć trochę. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, naciśnijcie przycisk podziękuj i wesprzyjcie mój kanał, abym mogła tworzyć więcej ciekawych treści dla Was. Moi drodzy słuchacze, za każde wsparcie będę bardzo rada. Oczywiście z całego serca dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się zostać moimi patronami. Jestem naprawdę zaszczycona i przeszczęśliwa. Przypominam Wam również, żeby zasubskrybować mój kanał i włączyć powiadomienia, żeby premiery Wam nie uciekły. Nie wstydźcie się też i piszcie komentarze. Bardzo lubię czytać, co piszecie i nie obrażę się, jeśli polubicie ten film. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.